Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy nadszedł czas zanurzyć się w luksusie? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czy nadszedł czas zanurzyć się w luksusie? Giełdy papierów wartościowych na razie zaliczają kolejną sesję spadkową i widzimy, że indeks WIG20 walczy dokładnie o dolne ograniczenie wielomiesięcznego kanału wzrostowego, więc wydarzenia, które będą miały miejsce wkrótce, będą determinowały siłę albo słabość popytu na ryzyko. Dlatego też jesteśmy w niezwykle ważnym miejscu, a i fakt, że jutro mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, szanse na ruch mogą zwiększyć i jeżeli przesłanie Rady Polityki Pieniężnej i prezesa Glapińskiego będzie optymistyczne, to ten optymizm może się przelać także na duże spółki na warszawskim parkiecie. Warto być tego świadomym, ale o tym będzie dokładnie jutro poranny materiał. Natomiast równolegle obserwujemy, że tożsama dolna krawędź kanału wzrostowego rocznej historii jest też testowana w momencie tworzenia tego wpisu na indeksie Standard & Poor, czyli dla giełd papierów wartościowych, bez względu na to, czy dla Europy, czy dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy w kluczowym miejscu. Nawet gdyby doszło do przejścia tego kanału wzrostowego, to widzimy, że w rejonie 4200 punktów mamy potężne wsparcie średnią 200-sesyjną, która będzie pełnić rolę potężnego ruchomego wsparcia, jeżeli indeks zacząłby atakować ten poziom. I pamiętamy, że inwestorzy długoterminowi przywiązują się do tego wydarzenia, do tej linii, do tej średniej bardzo dużą wagę. I analiza tych inwestorów jest taka, że za każdym razem, kiedy jakiś instrument finansowy utrzymuje się nad tą średnią kroczącą, to w takiej sytuacji raczej nastawiają się na dalsze wzrosty. Natomiast każdy spadek poniżej i utrzymywanie się poniżej tej średniej sygnalizuje, że należy nastawić się na korektę, na indeks, że to na scenariusze prospadkowe, że indeks giełdowy będzie spadać. W tym wypadku Standard & Poor miałby pogrążyć się jeszcze bardziej w spadki. Przypominam także, że w sytuacji, kiedy rentowności amerykańskich obligacji sięgnęły poziomu 4,5%, to sprzed miesiąca ankieta Bloomberga sygnalizowała, że indeksy giełdowe mogą spaść nawet o 10%, a to dawałoby przestrzeń właśnie w pasie między 4100 a 4200 punktów jako wypełnienie tej tendencji, a dodatkowo warto zwrócić uwagę, o czym będzie za chwilę, że rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich sięgają już poziomu 4,7, więc są wyżej niż ten punkt odniesienia z ankiety Bloomberga sprzed miesiąca. Natomiast czy czas jest zanurzyć się w luksusie? Czy nadszedł czas inwestowania w dobra luksusowe? Dzisiaj furorę na Bloombergu robi ciekawy materiał pokazujący i analizujący najnowszy raport Banku Ameryka i Citibanku, którzy twierdzą, że warto bardzo bacznie zacząć przyglądać się sektorowi luksusowemu z powodu już bardzo wyraźnego spadku od swoich poziomów ekstremalnych całego tego sektora i że rodzą się optymistyczne scenariusze dla tego sektora, o czym będzie już za chwilę. Analitycy zwracają uwagę przede wszystkim na to, że sektor spadł już o 20% od swojego poziomu ekstremalnego. Rynek jest wyprzedany i za każdym razem, kiedy na przestrzeni ostatniej historii, bardzo wielu lat, ostatnich 14 lat, ten sektor spadał o 20% bądź też więcej, była to okazja inwestycyjna do zakupu, więc teraz, skoro sektor spada, znowu się cofa o 20 punktów od swoich ekstremów, dla części inwestorów jest to ewidentny impuls i inwestorzy ci zadają sobie pytanie, czy nadszedł czas zanurzyć się w luksusie, czyli czy czasem nie jest czas, żeby poświęcić większą uwagę sektorowi dóbr luksusowych. Dlaczego? Ponieważ
Inwestorzy ci obserwują rozbieżność w zachowaniu się tego całego sektora względem wyników spółek, które wcale nie spadają, a inwestorzy obserwują tylko spadki cen aktywów. Więc rodzi się w naturalny sposób pokusa ku temu, żeby wykorzystać tą rozbieżność między zachowaniem wyników spółek a zachowaniem samej ceny akcji do tego, żeby potraktować ten spadek jako okazję inwestycyjną do inwestowania w długim terminie. Takie jest przesłanie tego raportu Banku Ameryka i Citibanku, który sygnalizuje i zadaje pytanie, czy nadszedł czas zanurzyć się w luksusie, czy nadszedł czas kupowania akcji spółek z sektora luksusowego. Inwestorzy i ten raport wskazuje także, jakie jest teraz silne powiązanie zachowania tego sektora dóbr luksusowych z realnymi stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych i rynek ma zacząć zwracać szczególną uwagę w sytuacji, kiedy ta tendencja na amerykańskich rzeczywistych, realnych stopach procentowych zaczęłaby się odwracać. Czyli mówiąc w skrócie, jeżeli rynek dojdzie do wniosku, że obniżki stóp procentowych będą miały miejsce, bądź też rentowności zaczną spadać, to przesłaniem tego raportu jest to, że nastąpi uatrakcyjnienie całego sektora związanego z dobrami luksusowymi. Dlatego też raport jest bardzo interesujący i naprawdę robi furorę dzisiaj w świecie zawodowych, profesjonalnych inwestorów i uczestników rynku, ponieważ każe sobie zadać pytanie, czy nadszedł czas zanurzyć się w luksusie, czyli zacząć przychylnym okiem patrzeć na spółki z sektora dóbr luksusowych. I w tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o tym, jak w takiej sytuacji, w której teraz jesteśmy, spadków indeksów giełdowych, zachowują się profesjonalni inwestorzy. Ten materiał jest rewelacyjny, warto go znać. Oraz czy rynek chce wyższego bezrobocia, jako że w tym tygodniu rynek pracy jest szczególnie istotny, a te dane poznamy dopiero w piątek, więc naprawdę warto się zaznajomić, jakie są opinie uczestników rynku na temat tych danych, które wkrótce będzie musiał cały świat dyskontować, od Stanów Zjednoczonych aż po Azję. Przypominam, te raporty są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. No i teraz przegląd rynków zagranicznych. Przede wszystkim amerykańskie obligacje, gdzie rentowności już wybijają poziom 4,72. Z wykresów długoterminowych wiemy, że jest to miejsce, jest to opór, który ponad 10 lat temu był utworzony. Inwestorzy przywiązują do niego dużą wagę, ale fakt, że rentowności cały czas rosną, wpływa na wycenę praktycznie wszystkich innych klas aktywów. Równolegle obserwujemy, że amerykańskie obligacje 30-letnie, czyli daleka część krzywej dochodowości, także sięga poziomów, które nie były obserwowane od 15 lat. Wykres, który jest w tle, bardzo ładnie to pokazuje. No i oczywiście wywołuje tę presję na rzecz amerykańskiego dolara. Już 12 tydzień mamy umocnienie amerykańskiej waluty. Jak sobie przyglądniemy wykres krótkoterminowy, to widać, że zbliżamy się do kluczowego wsparcia w rejonie 1,04. Dlaczego? Jest to miejsce, gdzie przebiega dolna krawędź tego 3-miesięcznego kanału spadkowego oraz jest to zniesienie 50% całej fali wzrostowej. Dlatego też, jeżeli wkrótce euro-dolar zacznie testować to miejsce, to rynek będzie musiał zdecydować, w którą stronę chce zacząć dalej pozycjonować się na rynku walutowym oraz na całym świecie, ponieważ tendencja na amerykańskim dolarze będzie i już rzutuje na to, jak będą obserwować rynek inwestorzy na całym świecie pod kątem inwestowania w różne klasy aktywów. Przypominam, jeżeli amerykański dolar jest kupowany, to praktycznie cały świat, a zwłaszcza aktywa związane z ryzykiem, są pod presją na wyprzedaż. No i to, że euro-dolar spada, wywołuje przede wszystkim słabość europejskich parkietów. Dlatego też indeks DAX nie jest w stanie utrzymać się nawet blisko najbliższych oporów i wykazuje ochotę na pogłębienie tendencji spadkowej, na dotarcie w rejon 15 000 punktów i na przełamanie tego poziomu. Warto być świadomym tego powiązania ryzyka zachowania amerykańskiego dolara z parkietami w Europie, plus oczywiście to, co się dzieje na amerykańskiej walucie, plus wzrost rentowności oznacza spadek atrakcyjności ceny złota i z tego też powodu mamy do czynienia z
atakiem ceny złota na wsparcia w rejonie $1800. Przypominam, to jest miejsce niezwykle ważne. Miejsce, gdzie przebiega dolna krawędź tego półrocznego kanału wzrostowego, gdzie mamy minima z przełomu, gdzie z początku 2023 roku. Dlatego też wydarzenia, które będą miały miejsce wkrótce na złocie, mogą także być niezwykle intensywnie obserwowane przez rynek. Natomiast wsparcie ma znaczenie i może wygenerować tendencję wzrostową. Warunek jest jeden. Rentowności muszą zawrócić w dół, czyli amerykańskie obligacje muszą być coraz mniej atrakcyjne względem inwestowania w złoto, no i amerykański dolar powinien się osłabiać. Wtedy cena złota będzie miała potencjał do tego, żeby rosnąć. $8100 na cenie miedzi to także jest punkt odniesienia w szacowaniu tendencji na indeksach giełdowych. Warto być tego świadomym, ale utrzymywanie się teraz w rejonie 8000 to sygnał, że cena miedzi faworyzuje scenariusze prospadkowe. Warto być tego świadomym, plus równolegle obserwujemy zachowanie ropy naftowej. Odsyłam do porannego materiału, gdzie było zdecydowanie więcej na temat ropy naftowej i powiązań ropy naftowej z różnymi innymi klasami aktywów. W prawym górnym rogu jest ten odcinek, link do tego odcinka i zapraszam, żeby także ten materiał przeanalizować, ale w kolejnych godzinach ropa utrzymuje się poniżej poziomu $90, więc w naturalny sposób moim zdaniem jest to czynnik zachęcający do spadku w rentowności, do odwrócenia tych tendencji na amerykańskim dolarze i na rentownościach amerykańskich papierów. Natomiast warto także obserwować Bitcoina, chociaż dzisiaj zmienność znowu zamiera, to jednak brak jakichś mocniejszych spadków daje nadzieję na to, że Bitcoin spróbuje jeszcze raz zaatakować swoje opory. Taka relatywna rosnąca siła indeksów związanych z kryptowalutami samego Bitcoina, a indeksami giełdowymi jest coraz lepiej widoczna. I na koniec polskie aktywa. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo teraz rynki emerging market są powiązane i czułe na to, co się dzieje na amerykańskich obligacjach 10-letnich. Tutaj widać, że ta korelacja jest coraz mocniejsza, coraz silniejsza. Jest oczywiście ujemna, więc im bardziej rentowności idą w górę amerykańskich papierów, tym bardziej jest presja na spadki cen walut rynków emerging markets, no i w ogóle na spadki aktywów związanych z ryzykiem na rynkach emerging markets, czyli mówiąc w skrócie, występuje presja na spadki indeksów giełdowych w Warszawie. To tylko potwierdza, że jeżeli chcemy obserwować i liczymy na to, że indeksy giełdowe w Warszawie pójdą w górę, to musimy równolegle patrzeć, czy rentowności amerykańskich obligacji czasem nie spadają. Jeżeli będą spadać, będzie to bardzo dobra wiadomość dla indeksów giełdowych w Warszawie. Rynek krajowej waluty jest spokojny i to jest niezwykłe, że tak spokojnie czeka na decyzję RPP w sprawie 100%. Decyzja zapadnie jutro, a polskie obligacje także wygląda na to, że znalazły swój opór w rejonie średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym i to, że nie jesteśmy w stanie kontynuować wzrostów rentowności, pomimo wzrostów amerykańskich rentowności, oznacza moim zdaniem, że w tych miejscach inwestorzy zagraniczni znowu tankują polskie obligacje i polskie aktywa. Dlatego też uważam, że w tych miejscach następuje akumulacja, nawrót inwestorów zagranicznych i to, że oni znowu wracają do naszego kraju, licząc na to, że popyt na ryzyko na całym świecie zaatakuje i że zarabią oni na swoich inwestycjach. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Przede wszystkim o tym, jak zachowują się profesjonalni inwestorzy w sytuacji takiej dużej zmienności i materiał poświęcony temu, czy rynek chce wyższego bezrobocia, czy rynek liczy na wyższe bezrobocie. Warto się zaznajomić z tym materiałem przed danymi z rynku pracy, które poznamy w piątek o godzinie 14:30. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam. Uważasz, Cześć. że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.